Czyli dzisiaj mam do narysowania 3 fajne bryły. Trzecia jest w jakiś sposób z nimi powiązana. No, dosyć ciekawie wyglądają, a są łatwe do wyprowadzenia z sześcianu. Także miłej pracy. Żeby narysować pierwszą bryłę, czyli przecinający się sześcian i ośmiościan foremny, muszę najpierw za pomocą przekątnych znaleźć środki ścian wyjściowego sześcianu. Środki przeciwległych ścian łączę ze sobą i powstałe odcinki przedłużam poza sześcian. Następnie przenoszę w perspektywie środek ściany na krawędzie znajdujące ich środki. Teraz na przedłużeniach środkowych odcinków znajduję punkty oddalone od najbliższej ściany sześcianu o połowę wysokości sześcianu. Następnie łączę punkty z sąsiadujących ścian. Odcinki łączące punkty powinny przechodzić przez środki krawędzi sześcianu. W ten sposób uzyskuję duży ośmiościan foremny, którego środek znajduje się dokładnie w środku wyjściowego sześcianu. Teraz wystarczy tylko połączyć ze sobą środki krawędzi każdej ściany sześcianu, aby uzyskać linię przecięć obu brył. Jeżeli ktoś jeszcze nie widzi tu brył, cieniowanie powinno nieco rozjaśnić sytuację. Teraz narysujemy najprostszą bryłę archimedesową, czyli 6-ośmiościan, zwany też 14-ścianem archimedesowym. Aby go narysować, muszę jedynie połączyć ze sobą środki krawędzi każdej ściany sześcianu. W ten sposób uzyskam figurę wyglądającą jak sześcian z obciętymi narożnikami, której ścianami są jedynie kwadraty i trójkąty równoboczne. Ostatnia bryła to 12-ścian rąbowy. Aby go narysować, musimy na początku wykonać dokładnie te same czynności, co przy okazji sześcianu przecinającego się z ośmiościanem. Teraz punkt wysunięty przed ścianą sześcianu łączymy z wierzchołkami najbliższej ściany sześcianu. Można powiedzieć, że do każdej ściany sześcianu doklejamy piramidkę wysokości połowy sześcianu. Wszystkie ściany bryły to 12 jednakowych rąbów. Na następnym filmie będę rysował wieżowce, a tymczasem zapraszam Was na mój nowy facebookowy fanpage, gdzie będę odtąd publikował wszystkie prace, które powstawały na tych filmach oraz nieco więcej. Zapraszam i do zobaczenia.